Lubisz bardziej wschody czy zachody słońca? Ja kocham zachody słońca za to, że są tak piękne, barwne, każdy jest inny, ale poranki też są wyjątkowe, kiedy wszystko budzi się do życia i jest taka cisza. A my możemy być wdzięczni za kolejny dzień. Zauważyłam to, że gdy mój mąż wyjeżdża, a dzisiaj wyjeżdża 1000 kilometrów od domu, to wtedy ja piekę chleb, kiedy go nie ma. Może to jakiś rodzaj terapii? Nowy dzień powinno zaczynać się od szklanki wody. Ja zawsze zaczynam od kubka kawy. I z tym kubkiem gorącej kawy zapraszam Cię dzisiaj na poranne pieczenie chleba na zakwasie. Przygotowałam go wczoraj późnym popołudniem. Styczeń tego roku ciągnie mi się niesamowicie, dlatego umilam sobie ten czas świeżymi kwiatkami. I pewnie nie ja jedyna odliczam czas już do wiosny. Do momentu, gdy wstanie moja córka do szkoły, mam ponad 2 godziny, które zamierzam wykorzystać w pełni dla siebie. Ale zacznijmy od gorącej kawy. Jako że jestem nowa w pieczeniu chleba, piekłam go 2 razy, to będzie mój 3. raz i poprzednie 2 były dobre, mam nadzieję, że ten będzie jeszcze lepszy, więc szukam przepisu. Przy pieczeniu chleba opowiem Ci historię, którą ja pamiętam z dzieciństwa, gdy piekła go moja babcia, a jeżeli Ty masz podobne, to też się ze mną podziel. Gdy byłam mała, to w moim domu rodzinnym stał piec kaflowy w kuchni, taki biały. I tam przy tym piecu moja babcia robiła zaczyn w takiej wielkiej, białej misce z pokrywką. Nie wiem, ile wtedy miałam lat, byłam malutką dziewczynką, ale do tej pory pamiętam, jak wieczorem go zaczyniała, a kolejnego dnia nad ranem wyrabiała, wkładając rękę i to ciasto sięgało jej aż poza łokcie w tej misce. Tego chleba było tyle. Piekła go później w piecu kaflowym. A każdy bochenek przed włożeniem do pieca nakreślała znakiem krzyża. Nigdy już później takiego chleba nie jadłam i wiem, że pewnie już nigdy nie zjem, ale chociaż próbuję stworzyć namiastkę tego. Jeśli obserwujecie mnie dłużej, to na pewno pamiętacie wszystkie moje porażki związane z zakwasem i związane z chlebem. Jednak mimo to nie poddaję się i wiem, że w końcu wyjdzie mi taki chleb, że będę z niego dumna. Chociaż wiem, że choćby nie wiem co, to i tak chleb upieczony w piekarniku nigdy nie będzie miał takiego smaku i zapachu jak ten pieczony w piecu. Co prawda nożykiem, ale uczę się wycinać jakieś wzory. Tutaj chciałam zrobić liść akacji, a jak mi wyszło, to zobaczycie po upieczeniu. Za oknem już powoli świta i miasto już naprawdę zaczęło się budzić do życia. Chleb wędruje do piekarnika. Najpierw będę piekła go pod przykryciem przez 20 minut, później zdejmuję pokrywkę. I teraz kolejne 20 minut, ale gdzie ten mój liść akacji? Zachody słońca podziwiam w kuchni, a wschody w salonie.
I wstała moja kocia towarzyszka. Dzisiaj pospała trochę dłużej. Nie chciało jej się tak wcześnie wstawać i zobaczcie, jak myślicie, kogo zobaczyła? Przyjechał Jurek się pożegnać. W międzyczasie już upiekł się chleb, także będzie mu dany kawałek spróbować. Ale jest niesamowity zapach w domu. Jurek musiał skubać jeszcze jak gorący, ale poczekaliśmy aż wystygnie. Chleb wyszedł chrupiący, miękki w środku, ale jeszcze dużo pracy przede mną. A tymczasem dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie i do następnego. Buźka, pa!